Hej, dzień dobry albo dobry wieczór, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Roblox na Polish Car Driving. Bardziej dobry wieczór, bo w grze mamy noc, a to jest Skoda Octavia. Jest to pierwszy samochód z działającymi licznikami, którym przejedziemy się na kierownicy oraz shifterem. Jest to jeden z tych samochodów, w którym te liczniki wyglądają chyba najlepiej i są też, mam wrażenie, najbardziej dopracowane ze wszystkich, bo jak widzicie, mamy tutaj też wszelakie kontrolki, na przykład teraz spuszczę ręczny, to kontrolka hamulca ręcznego zniknęła. Gdy wyłączymy sobie ABS, to co jest ciekawe, na tarczy wyświetla się kontrolka ABS-u, a tutaj na interfejsie UI już tego nie ma. Podobna sytuacja, jak wyłączymy kontrolę trakcji. Także chyba ten samochód jest wyposażony w te dwie rzeczy. Na poprzednim odcinku was okłamałem. Ja sobie zatankuję. Jest to też pierwsza Skoda, którą przejedziemy się na kierownicy i też jednocześnie jesteśmy pierwszy raz nie na kurierze, tylko na Urbanie, jak to tu się w tej grze nazywało. Tak czy siak jesteśmy na aplikacji i dzisiaj będziemy dowozić jedzenie, a nie paczki. Liczę, że pierwsze zamówienie będzie ze stacji BP. Fajnie by było, no dobra, mamy do Grzybna darmową Biedronkę. To może być ok, także wrzucamy sobie jedyneczkę. Te liczniki w sumie możemy sobie wyłączyć, są nam do niczego niepotrzebne. Chciałem światła długie. No mam. Okej, zwiększę sobie jeszcze czułość, tutaj kierunkowskaz. Jak już mówiłem, jesteśmy teraz w nocy, więc mamy tutaj dosyć ograniczoną widoczność. Naprzeciwko nas jest darłowo Biedronka, tutaj znak stop. Poradnik generalnie dotyczący tego, jak skonfigurować kierownicę do Robloxa, macie teraz w karcie. Jednocześnie w karcie też za chwilę powinien pojawić się film, który też pozwala na konfigurację shiftera. Myślę, że spoko opcją będzie podjechanie na Grzybno 2 i dalej już polecenie gdzieś na Sławno, wzięcie paczki stamtąd gdzieś na Bobrowice i tak dalej. Jak możliwe, że wiecie lub nie, kiedyś, już dosyć w sumie spory czas temu, samochodem marki Skoda delivery robił Dexterowski. Co prawda była to Skoda Fabia, a nie Octavia, ale podobieństw jest dosyć sporo, na przykład tarcze licznikowe wyglądają, mam wrażenie, identycznie. Tutaj w Skodzince mamy silnik 1.8 benzynowy, wolno ssący. Jest to jednostka znana z bardzo małej awaryjności, ale jednocześnie on nie jedzie. Osiągnięcie setki z 60 zajmuje dosyć sporo czasu, ale jak się już rozbuja, to da się tym fajnie pojeździć. Ja generalnie bardzo dużo jeździłem już tą Skodą, bardzo przyjemnie się nią jeździ. No jest to taki neutralny samochód, szczególnie na kierownicę, gdzie w sumie tej mocy aż tyle nie potrzebujecie. Co do mocy tego silnika, to w budzie Octavii w rzeczywistości powinien osiągnąć on setkę w około 10 sekund. Wydaje mi się, że w tej grze jest to trochę dłużej. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że mamy zapalony check engine i nie stwierdzimy generalnie przyczyny tego check engine'a, dopóki w tej grze nie będzie czegoś takiego jak diagnoza. I być może jest to błąd od zwykłych jakichś głupich katalizatorów, a może to być jednak coś, co faktycznie ogranicza nam trochę moc. No ale no co, mamy tutaj 300 tysiaczków nalatane, co prawda w samochodzie za ile? 35 tysięcy chyba prawie złotych. Dobrze, gdzie my tu mamy dostarczyć? Tutaj mamy trójkę, no to trochę się zagalopowałem, dobra. Zaparkuję sobie tutaj, teraz dowozimy sobie Volvo, no ale taka Skoda plus deliver. Zobaczymy sobie, ile spalimy tutaj benzynki. Specjalnie zatankowałem na początku filmu. No i teraz uwaga, nie jedziemy tak jakbyśmy normalnie pojechali na paczki Sławno, tylko teraz czekamy na zamówienie, więc oby nas tylko nie cofło gdzieś na Stary Jarosław, ale to zwyczajnie po prostu nie przyjmiemy takiego zamówienia. Generalnie jadąc na kierownicy, w moim jeszcze doznaniu, to mam wrażenie, że brakuje jakiegoś zbindowania pod akceptowanie i od odrzucenia, bo wiecie, teraz żeby zaakceptować zamówienie, to ja muszę tak, darmowo, okej, pojedziemy sobie drogą krajową 6 i DK37. Ja teraz tutaj, żeby zaakceptować zamówienie, muszę sięgnąć po myszkę, oddalić kamerę i klikać sobie coś tam, przy okazji coś się dzieje na drodze i nagle musisz kręcać czy jakieś dziwne rzeczy, ale no wiecie, no to typowe rzeczy, które możesz spowodować, gdy jedziesz samochodem i korzystasz jednocześnie z telefonu. Lecimy sobie tu pod Kasparti, no dobra, mamy teraz Urban Eats, znaczy, no pewnie już to zauważyliście, ale torby mają generalnie różne rodzaje, na przykład może być torba rozłożona, złożona i tak dalej. Śmieszne jest to, że dostajemy zawsze inną torbę, no ale no to wiecie. Tutaj pojedziemy sobie obwodnicą Sławna, nowe światła sygnalizacji zostały zrobione do Sławna. Tak, to była generalnie mała aktualizacja gdzieś tam, która sobie wkroczyła do gry w tym miesiącu. Spoko opcja, przez sekundę nie było kolizji na skrzyżowaniu
jednym w Karwicach, to już bardziej jest sęczkowo, ale poza tym jest spoko. Fajnie światełka działają. Generalnie wracając do tematu silnika tej Skody, to jest jeszcze alternatywna jednostka, której niestety w tej grze nie ma, znaczy jest, ale została, oho, czerwone, ale została zastosowana w innym samochodzie, czyli oczywiście 1.8 turbo, czyli wszystko dobrego, co ma ten silnik, mała awaryjność i tak dalej, plus turbo. Turbo dodaje tyle dynamiki, że w sumie ten silnik staje się idealny, aczkolwiek nie jest on już tak bardzo bezawaryjny jak wolnosąca jednostka ze względu na turbo, które pewnie po takim przebiegu jak teraz mamy tutaj może sobie najzwyczajniej tutaj jest nowość, bo już się do tego przyzwyczaiłem. Tutaj mamy wysepkę, w sensie taki powalniacz przed ogólnie wjazdem do miejscowości. Dobra, tu mam pierwszeństwo, bo tu jest teren niezabudowany już. Wspominam, że oczywiście w terenie niezabudowanym nie ustępujemy autobusom, które wyjeżdżają z zatoczki. Standardowo spróbujemy sobie przycisnąć na drodze krajowej 37. Ogólnie jeszcze tak tylko wspomnę, że prawo jazdy mam, posiadam. Jakieś najświeższe ono nie jest, ale chyba też jakiejś mega dużej ilości punktów karnych tam nie mam. No ogólnie jak się jeździ z Kodą i się jeździ nią na kierownicy, ciężko tutaj o mandaty naprawdę jakiekolwiek, chyba że naprawdę zapatrzycie się i będziecie mieli jakieś 65 na liczniku w Sławnie, czy może w Sęczkowie, no tak czy siak coś podobnego, czy Malechowie jeszcze. Coś takiego może być. No i tu sobie zjeżdżamy, skrzyżowanie Karwice. Pokażę wam mniej więcej, gdzie nie było kolizji przez chwilę. Dokładnie tutaj połączenie dróg szutrowych chyba, nie, tutaj po jednej stronie jest asfalt, a po drugiej shooter, no tu nie było kolizji, tu już bym wpadł pod mapę, jakbym przejechał tak świeżo po update'cie tym. Co jest? Kurde, jaki unik w ogóle. Dobra, plus taki widzicie tej Skody, macie duży czas na reakcję, bo nie jedziecie 200 na godzinę. Tutaj jak skończy się zabudowany, robimy redukcję na trójkę. O! Dźwięk jest taki całkiem spoko. Jednostka czterocylindrowa. Nie no, 1.8 turbo by tu siadło. Powiedziałem też w ogóle, że jest w tej grze ten silnik zastosowany. Jest dokładnie zastosowany w Seacie Leonie, tym Cuprze R. Tam jest silnik 1.8 turbo. Możecie sobie generalnie porównać wolnossącą jednostkę a tą doładowaną dzięki turbosprężarce. Piąty bieg zapięty. Policji nie ma. Też tu jest dosyć sporo czasu na reakcję generalnie, jeśli chodzi o policję. Także okej, udało nam się 164 km na godzinę osiągnąć. Dobra, tu jest trójka. Nie wiem, czy Sowińskiego, co prawda. To jest w ogóle pierwsza trójka, jaka mi się rzuciła w oczy, więc w sumie idę to sprawdzić. Jaka tu jest ulica? A, nawet nie potrzeba... Aha, czyli to tu. O! Bobrowiczki, świetny, dobra, akceptujemy. Świetny wybór, mam wrażenie, dobra. Tutaj kierunkowskaz przy zjeździe. Dziwnym człowiekiem trzeba być, żeby chcąc szybkiego samochodu wybrać pierwszą generację Skody zamiast drugiej. Przynajmniej w przypadku tej gry, bo ta Skoda może i być nowsza, może mieć więcej detali, no ale kurde. Check engine'em na blacie? Nie. Tamta, przypominam, nie ma nic. Tamta, przypominam, ma silnik 2.0 TDI, który w połączeniu ze skrzynią dwusprzęgłową automatyczną DSG jest o wiele szybsza od tej Skody, no ale no wiecie, czy za 300 000 przebiegu trochę drogo, nie? No ale no wiecie, każdego wybór. Ja kupiłem ten samochód z powodu tych liczników, że one fajnie tu działają. Znaczy ja nie wiedziałem na początku, że on ma nawet takie liczniki, po prostu kupiłem go tak w ciemno. Drugi raz oczywiście próbujemy osiągnąć VMAX. Okej, ale sterowanie ma takie dosyć niepewne. O, tutaj już poprawku generalnie w zabudowanym 140. To takie niepewne, ale tu trzeba byłoby się przyzwyczaić jechać w ogóle z większymi prędkościami. Dobra, spodobna prędkość, czyli tam 160 km na godzinę niepełne. Bobrowiczki 12, dobra, tu ładnie wyhamować. Okej, tutaj jakiś nurek normalnie. Wyjeżdżamy sobie na skrzyżowaniu. 70 km na godzinę ograniczenie. W sumie jeszcze nie testowałem tego samochodu, ale to by musiała uzbierać się większa ilość, bo tak jednego samochodu też nie ma co tak testować. Dalej jest też w planach taki odcinek, żeby przetestować wszystkie busy, czyli mam na myśli te dostawczaki, bo one w większości podostawały rework. Bo w sumie to nawet by był nie problem, żeby teraz wrzucić taki film, wiecie, wielkie porównanie dostawczaków czy coś. Tylko problem jest taki, że nie wszystkie dostawczaki zostały zreworkowane. No i to jest taki problem, bo potem nie będę robił wyjątku, nie będę robił specjalnie filmu dla 2 dostawczaków. No i na razie czekam, aż zrobią wszystkie, wtedy może taki film się pojawi. Znowu noc nas zastała, no ale cóż, dobra, Bobrowiczki 12, tu już gdzieś minąłem. Dobra, zjedźmy sobie tu na 11. Okej, zjedźmy sobie tu, jedyneczka, oręczny, 4000 za zamówionko. Dobra, cała wstecz. Co, zrobimy sobie jeszcze jakieś zamówionko. O, budka Magwazyl, dobra, na Pątno. Na Pątno, bo mi się nie chce jechać. Ja bym się przejechał po właśnie tutaj, gdzieś na Słowino może, o. Albo na Malechowo, też bym nie narzekał. W Malechowie nas jeszcze tak za bardzo nie było. Na DW205 już byliśmy. O, światła nie działają.
Zróbmy sobie pierwszą osobą kamerę. Światła nie działają w nocy, to jest też super plus, bo nie trzeba czekać tak właściwie na darmo. Chociaż w większości przypadków trzeba czekać na darmo, ale no wiecie, zawsze to jest pewna kwestia, która jest urealistycznieniem. Dobra, tutaj na rondzie, proszę bardzo, pierwszy zjazd. Celia Kaspartino do Masowice 20. No nie, ja bym jednak na to Malechowo poczekał, nie? Sławno Gamma Mini, co to jest zachodni? To jest, bo ja mylę tam ten sklep z groszkiem cały czas. Ja myślę, że to jest groszek, naprawdę to jest Gamma jakaś. To jest zachodni. Gdzie to jest w takim razie? Bo myślałem, że to będzie w ogóle na południowej ekspansji. Tak sobie myślę, to gdzieś tam? Mieliśmy chwilę przerwy właśnie na parkingu Intermarché. O, jakiś Wojtek 2 Joint You. Ty, no w sumie ciekawe gdzie to jest, czekajcie, bo tutaj musimy oddalić kamerę, żeby widzieć tą kreskę. W sumie ja mogę Job Direction mieć włączone. Tak nie ironicznie, to jest gdzieś tam? Teraz tutaj, światełka wyłączone, więc lux, tylko puszczamy sobie tutaj, stosujemy się do oznakowania pionowego oraz poziomego. A, tutaj to jest. To jest zachód. Okej, tutaj. No ciekawa sytuacja. Zapomniałem o tym sklepie. Myślałem, że to jakaś kwieciarnia jest w ogóle. Ty, a da się w ogóle kliknąć, gdy jest wyłączone? Można niby. Co się stanie wtedy? A, nic. Dobra, puścimy sobie wsteczny. I może jakoś wyjedziemy. No Skoda ma zadziwiająco duży kąt skrętu, gdy się cofa. Nie wiem, co jest z tym spowodowane. Okej, jedziemy na Karwicę. Chciałem coś na Malechowo na Lewicie, nie udało się. No pojedziemy i tak może tam rekreacyjnie. Okej, pojedziemy sobie na Karwicę 3, dostarczyć elegancko paczuszkę. Powiem wam, że fajnie ten samochód skręca, jest zwinny, tylko trochę mało mu mocy. Proszę bardzo, pięknie dostarczyliśmy. Wyłączmy sobie już Job Direction, bo w sumie zapomniałem to zrobić. Także spaliliśmy dostarczaniem paczek 5,3 litra benzyny. Nawet całkiem mało. Test z tego samochodu połączony z innymi pojawi się dopiero wtedy, gdy będą te nowe pojazdy i będzie co sprawdzać. Bo powtórzę się, nie ma sensu robić tutaj odcinka, żeby stestować jeden samochód. Chyba, że jakiś shortcik, no ale no to nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co byście woleli. Także, jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba. W przypiętych komentarzach macie tutoriale, jak zrobić shifter i kierownicę do Robloxa. Jeśli chcecie mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. Mi się wydaje, że świetnie będzie się jeździć na kierownicy jeszcze na taksówkach. A na dziś ode mnie to tyle, cześć!